Cześć, dzień dobry. Przywitam się z Wami takim widokiem. Jestem już w Dolinie Wachau. Niedawno zjechałem z autostrady. Dosłownie godzina drogi od Wiednia w stronę Sankt Pölten. I pierwszym miejscem, które chciałem Wam pokazać, jest miasteczko Melk. I to miejsce, które teraz widzicie przed sobą. Pojeździmy sobie tutaj po tych okolicach, po przepięknym regionie, jakim jest Dolina Wachau. Pojedziemy wzdłuż Dunaju z dwóch stron. Objedziemy najpiękniejsze miejscówki, które moim zdaniem warto zobaczyć, będąc tutaj w tych okolicach. A Was zapraszam do filmu i do miłego oglądania. To, co teraz widzicie, to opactwo w Melk. Jedno z najbardziej imponujących miejsc w całej Dolinie Wachau i prawdziwa perła baroku w Austrii. Ten ogromny kompleks benedyktyński góruje nad Dunajem od ponad 900 lat. Mnisi mieszkają tutaj nieprzerwanie od 1089 roku, kiedy klasztor został założony na miejscu dawnego zamku dynastii Babenbergów. Dzisiejszy wygląd opactwa to dzieło architekta Jakoba Brandtauera. Monumentalna, barokowa budowla powstawała przez ponad 40 lat i do dziś zachwyca swoim rozmachem, złotymi wnętrzami i niezwykłą architekturą. W środku znajduje się jedna z najpiękniejszych historycznych bibliotek Europy, licząc ponad 100 000 zabytkowych ksiąg i rękopisów. To miejsce od wieków było centrum nauki, kultury i duchowości. Ale Melk to nie tylko muzeum historii. Klasztor nadal żyje, mieszkają tu benedyktyni, działa szkoła, odbywają się tu koncerty i wydarzenia kulturowe, a każdego roku przyjeżdżają tu setki tysięcy ludzi z całego świata. I szczerze trudno się dziwić, widok tego miejsca nad Dunajem naprawdę robi ogromne wrażenie. Teraz widzicie, jak przejeżdżam przez centrum Melk, niewielkiego miasta, które od wieków jest związane z historią całego regionu Wachau. Melk ma bardzo spokojny, klimatyczny charakter, kolorowe kamienice, wąskie uliczki i ten typowy austriacki klimat małych miasteczek położonych nad Dunajem. I to właśnie tutaj zdecydowałem zacząć mój przejazd przez Dolinę Wachau. A ja ruszam dalej wzdłuż Dunaju drogą numer 33 po wschodniej stronie rzeki w kierunku Krems, czyli kieruję się na północ. Ale zanim tam dojadę, po drodze pokażę Wam jeszcze kilka naprawdę wyjątkowych miejsc, które sprawiają, że Dolina Wachau jest jednym z najpiękniejszych regionów Dolnej Austrii. Ja jadę teraz wzdłuż Dunaju, po stronie wschodniej, możecie tutaj zobaczyć właśnie Dunaj. Jadę w stronę miasta Krems, a później będę wracał tą drugą stroną, po drugiej stronie Dunaju. Całą tą trasę oczywiście Wam wrzucę w opisie filmu, gdyby ktoś ochotę miał przejechać tędy. Powiem Wam, że pięknie tutaj jest i warto, jak będziecie jechać nawet na południe Europy, czy w Alpy austriackie lub tutaj nawet w ten region, no to warto przejechać tutaj tędy, bo jest naprawdę pięknie, piękna trasa. Oczywiście po drodze zatrzymuję się jeszcze w kilku innych miejscach, które Wam pokażę. Kolejnym miejscem, do którego Was zabieram, widzicie już tam u góry ruiny zamku. Spróbuję podjechać najbliżej jak się da i nagrać coś z drona. A po lewo Dunaj. Tak jak teraz widzicie na mapie, jadę z Melk do kolejnego punktu na trasie, którym są ruiny zamku Ackstein. To jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w całej Dolinie Wachau. Zamek został zbudowany w XII wieku na wysokiej skale, górującej nad Dunajem i przez setki lat pełnił funkcję twierdzy kontrolującej szlak handlowy przebiegający przez tą dolinę. Dziś pozostały po nim malownicze ruiny, które wyglądają naprawdę imponująco, szczególnie z lotu drona. Położenie tego miejsca robi ogromne wrażenie, bo z jednej strony mamy skaliste wzgórze, a z drugiej widok na Dunaj i całą Dolinę Wachau. Zatrzymałem się więc tutaj na chwilę, żeby trochę pospacerować po okolicy. Jak widzicie, wokół ruin znajdują się również wysokie skały i miejsca do wspinaczki, co daje temu miejscu jeszcze bardziej taki surowy i klimatyczny charakter. Wyjeżdżając z Ackstein i jadąc dalej przez Wachau, trzeba wspomnieć o jednej rzeczy. Ten region słynie przede wszystkim z winnic i produkcji wina. Dosłownie wszędzie dookoła widać pola winogron, które od setek lat są częścią krajobrazu tej doliny. I jeszcze później, będąc po drugiej stronie Dunaju, pokażę Wam te najbardziej charakterystyczne, to właśnie one są jednym z symboli Wachau.
Ale Wachau słynie nie tylko z wina. Ten region jest również bardzo znany z uprawy moreli. Wiosną kwitnie tutaj ponad 100 000 drzew morelowych, a cała dolina robi się biało-różowa i wygląda naprawdę fenomenalnie. Niestety, kiedy ja tu byłem, spóźniłem się dosłownie około tygodnia i po tych różowych kolorach praktycznie nie było już śladu. Może uda się znaleźć jakieś ujęcie albo zdjęcia w internecie, to pokażę Wam, jak niesamowicie wygląda to miejsce podczas kwitnienia. Na każdym kroku można tutaj kupić lokalne produkty z Moreli. Nalewki, dżemy, powidła, słodycze i mnóstwo innych rzeczy związanych właśnie z Marillen, które są jednym z największych symboli tego regionu. A tu dookoła możecie zobaczyć właśnie winogrona, pola winogron, no i tam Dunaj, po jednej i po drugiej stronie. A tak przy okazji, może dwa słowa o tym sezonie 2026. Jakie plany? Powiem Wam tak, nie wiem kiedy ten film wyjdzie. Teraz jak to nagrywam jest połowa kwietnia. Ja za miesiąc, czyli na początku maja, tak jak co roku, wybieram się na kilka dni samotnie. Gdzie pojadę, to jeszcze Wam nie powiem. Śledźcie mój kanał, to będziecie widzieć tam filmy z tamtego regionu. A na początku czerwca jedziemy z chłopakami, tak jak co roku, na dłuższą wyprawę, około 13 dni. Wszystko już mamy zaplanowane, mam nadzieję, że się nic nie popsuje. Jakaś, nie daj Boże, choroba albo jakieś zdarzenie, które nam uniemożliwi ten wyjazd. Także to jest początek czerwca, tak jak w tamtym roku byliśmy na Bałkanach, teraz jedziemy w inny region, w ciepły region. Też na razie nie będę zdradzał. A później to tak powiem Wam, że zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może się uda w któryś weekend wyskoczyć z chłopakami gdzieś albo na Transalpinę, ale tylko na weekend, albo na Hochalpenstrasse tutaj w Austrii, bo w sumie mamy nie tak daleko. Także początek maja, początek czerwca już jest zaplanowany od dawna, tak jak co roku, a później to się okaże. Zbliżam się coraz bardziej do miasta Krems. Tutaj po lewo widzicie piękne góry. Co chwilę właśnie jakieś ruiny zamków tam na szczycie. Ja później będę jechał tamtą stroną, to Wam pokażę. Ale zanim wjadę do Krems, odbijam jeszcze w prawo za 4 km i pokażę Wam jeszcze jedno fajne miejsce. Tylko muszę się pospinać takimi serpentynami. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny widok tam z góry. A teraz przejeżdżam przez jakieś małe miasteczko. Powiem Wam, że bardzo klimatycznie. Taki cały region związany z winem, z produkcją wina, pełno restauracji tutaj. Pięknie, pięknie, klimatycznie. Szczerze, mieszkam tutaj tyle lat, a po raz pierwszy tu tak sobie jeżdżę, chociaż mam godzinę drogi tylko ode mnie z domu. Przejeżdżałem tylko tutaj tak, wiecie, przelotem gdzieś tam samochodem, ale nigdy się tu nie zatrzymywałem. A tu jest naprawdę fajny region. Odbijamy tutaj w lewo. Mam nadzieję, że dojadę do samego tego miejsca. No i jestem na miejscu. Teraz muszę sobie znaleźć bezpieczne miejsce, żebym mógł odpalić drona. Kolejnym miejscem na mojej trasie było opactwo położone niedaleko Krems. Ten ogromny klasztor benedyktynów znajduje się wysoko na wzgórzu nad doliną Dunaju i często nazywany jest austriackim Monte Cassino. Już z daleka robi ogromne wrażenie, a widok stąd na całą okolicę Wachau jest naprawdę niesamowity. Historia tego miejsca sięga XI wieku, a samo opactwo przez wieki było ważnym centrum religijnym i kulturowym regionu. Dzisiejszy barokowy wygląd klasztoru powstał głównie w wieku XVII i podobnie jak Melk zachwyca rozmachem i architekturą. Po krótkim postoju ruszyłem dalej do Krems, jednego z najstarszych miast Austrii i jednocześnie często nazywanym bramą do Doliny Wachau. Centrum Krems ma bardzo przyjemny klimat, są tutaj stare kamienice, wąskie ulice, małe kawiarnie i restauracje. Ma taką typową atmosferę historycznego miasta, które przez wieki rozwijało się dzięki handlowi i położeniu nad Dunajem. A
A na sam koniec postanowiłem podjechać jeszcze na punkt widokowy, z którego można zobaczyć panoramę całego miasta, Dunaj i okoliczne wzgórza pełne winnic. I właśnie wtedy najlepiej widać, jak wyjątkowo położony jest cały region Wachau. No i zobaczcie na lewo. Widzicie teraz Krems z góry. No i dojechałem na mój punkt widokowy. O kurde, tu jest dosyć niebezpiecznie. Ale pięknie. Zobaczcie, gdzie dojechałem. Dojechałem tu na taki punkt widokowy, trochę nielegalnie, bo pisało, że droga jest tylko dla mieszkańców. Ale jak coś, to jestem znajomym jakiegoś mieszkańca tu. Ale przejdę się tu kawałek. Czekajcie, obrócę kamerę. Fajne miejsce. Tu jest punkt widokowy na Krems i na Dunaj. Wjechałem teraz na drogę numer 3 i jadę znów wzdłuż Dunaju, tylko tak jakby z powrotem w drugą stronę. Przedtem jechałem po tamtej stronie, teraz jadę po tej stronie. I oczywiście mam również pozaznaczone punkty na mapie, w których chcę się zatrzymać i Wam pokazać. Także zobaczycie to za chwilę. I widzicie, tutaj jadę już bardzo blisko wody. Pięknie to wygląda. Zobaczymy, jak ta strona. Będę miał później porównanie, pod której stronie jest lepiej, która strona mi się bardziej podobała. Kolejne ruiny zamku, które widać z daleka, z drogi. Tu jest po lewej stronie prom. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie można się przeprawić na drugą stronę promem. Jak zdążę dzisiaj, to może się przeprawię jednym takim promem. I tutaj zatrzymam się jeszcze na chwilę oczywiście, bo to są dwa takie fajne punkty, dwa fajne miejsca. Zatrzymałem się teraz w kolejnym miejscu na mojej trasie. Jestem w niewielkim miasteczku, które wyróżnia się czymś wyjątkowym w całej Dolinie Wachau, a wszystko za sprawą słynnej niebieskiej wieży, kościoła opactwa Augustianów, która stała się wręcz symbolem tego regionu. Barokowa wieża z charakterystycznym biało-niebieskim kolorem jest widoczna z daleka i od lat pojawia się praktycznie na wszystkich zdjęciach oraz pocztówkach z Wachau. Ale miejsce to słynie nie tylko z tego. Nad miastem znajdują się również ruiny średniowiecznego zamku położonego na wzgórzu. To właśnie tutaj, według legend, więziony był angielski król Ryszard Lwie Serce pod koniec XII wieku. Dzisiaj ruiny zamku są jednym z najlepszych punktów widokowych na całą okolicę. No dobra, wyruszam stąd z tego przepięknego miejsca. Tu widzę, na wyspach przyjechała cała grupa. Pięknie tu jest. Ale ja muszę jechać dalej, bo już jest 14:40. A ja jeszcze w połowie chyba nie jest. Ale powiem Wam, że chyba bardziej mi się podoba ta strona. Zobaczcie tutaj, jakie skały dookoła. Po drugiej stronie Dunaj. Naprawdę pięknie. Tamta droga nie była taka ciekawa jak ta. Przynajmniej na razie. Jakiś posąg. Pięknie, tu jest pięknie. Jeszcze jest pogoda śliczna. No to polecam Wam, od razu Wam mówię, że droga numer 3, jeżeli będziecie chcieli jechać tylko przejazdem tędy, to droga numer 3. Ja tu za chwilę odbiję jeszcze w prawo na takie serpentyny, na punkt widokowy. A tutaj po prawo możecie zobaczyć właśnie uprawy winorośli na takich skarpach. Zauważcie, że te wszystkie ściany są porobione z kamienia. Kurde, komu się to chciało kiedyś robić? Wygląda to fenomenalnie. Jadąc trasą numer 3 odbiłem na chwilę w prawo na drogę oznaczoną numerem L78, co możecie teraz zobaczyć na mapie.
Miałem zaznaczony w tym miejscu punkt widokowy, więc postanowiłem zjechać z głównej trasy i sprawdzić, czy rzeczywiście warto się tu zatrzymać. Jak sami widzicie, widoki są naprawdę świetne, dlatego zostawiam wam kilka ujęć z tego miejsca. Droga również wygląda bardzo ciekawie i prowadzi dalej przez wzgórza oraz winnice. Myślę, że kiedyś wrócę tutaj i przejadę ją w całości, ale tym razem po krótkim postoju zawróciłem, żeby wrócić na trasę, którą jechałem wcześniej i kontynuować dalsze odkrywanie Doliny Wachau. Pięknie, pięknie. Wypuściłbym tu drona, ale za dużo jest tutaj ludzi. Może przejadę się jeszcze kawałek do góry, jak będę wracał, ale zobaczcie, ile motocyklistów. Podejrzewam, że jest tu popularna droga, no ale nic dziwnego, z takimi zakrętami, z takim widokiem. Świetne. Świetne miejsce. No i jestem z powrotem na drodze numer 3, Sankt Michael, dokładnie teraz jestem w miejscowości takiej. Tu po prawo widzicie kolejny zamek, kościół, podejrzewam, że jest to zamek. Jakich wiele tutaj w tym regionie. Zobaczcie po prawo, jakie skały, drogi wykute w skale. Więc jak będziecie jechać z Polski w Alpy austriackie, no to polecam wam zahaczyć tutaj o tą drogę i przejechać tędy. A teraz wjechałem do miejscowości Szpic i tutaj też się zatrzymam na chwilę. Tylko za chwilę odbiję w prawo i spróbuję też dojechać do takiego punktu widokowego. No, trochę ciasno tu jest. Ale bardzo fajne miejsce. Widać, że miejsce też turystyczne, dużo turystów. Znów tak trochę na wpół legalnie. Droga tylko dla właścicieli. Ale to nic. Piękny widok. Kurde, akurat słonko się schowało za chmurami, ale ślicznie. Tu po prawo na górze również widać ruiny zamku w tej miejscowości Szpic. A ja jadę dalej. Ja z tej miejscowości Szpic odbijam teraz na bok, nie będę już jechał dalej drogą numer 3 wzdłuż Dunaju i będę jechał teraz przez ten las po takich zakrętach, bo tam u góry jest wieża widokowa, do której chcę dojechać, a później zjadę z powrotem tam pod Dunaj i wrócę się tą samą drogą, ten odcinek, który teraz nie przejechałem. Zaparkuję sobie motocykl tutaj i idę się przejść. No i dojechałem na wieżę widokową. Motocykl zostawiam. Jest parking. A ja idę w tamtą stronę. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Halo? Tu jest ta wieża. Tu po prawo jest wieża telekomunikacyjna. Potężna, tylko obawiam się, że nie będę mógł wylecieć tutaj dronem. Bo nie wiem, czy wolno. Dankeschön, grüß Gott, komm her. Kann ich mir Schlaf bestellen? Genau. Frankfurt. Halo? Aber das kommt dann wieder zurück auf den Jakieś zwierzątko nas wita. Wejście kosztowało mnie 2 euro. Tam jest na dole restauracja. A tu po tych schodach trzeba się wyspinać na samą górę. Kurde, wysoko tu jest. Ale się zmachałem.
pokażę, czy warto było wychodzić tutaj. Chyba nie. 2 euro niby niedużo, ale specjalnego. Widok ładny, ale... Dobra, spadam stąd i jadę dalej. Czy warto było tam wychodzić? Nie warto. Szkoda czasu. Ale tutaj jest fajnie. Halo. Okej, jadę w stronę Melku przez ten park i zjadę na sam dół znów pod Dunaj i wrócę się ten kawałek, który teraz przejeżdżałem przez ten park, którym jadę teraz, to wrócę się z powrotem jeszcze wzdłuż Dunaju, tą trasą numer 3 i przeprawię się promem na drugą stronę i stamtąd już polecę sobie do domu. Ale jeszcze jak tu zjadę na dół, to pokażę Wam jedno miejsce. Ale pięknie. Znowu. Tutaj widzicie po lewo kolejne ruiny zamku. Dobra, kieruję się już w stronę domu. Skręcamy w lewo. Znów Dunaj. I lecę teraz do Szpic i tam przepłynę promem na drugą stronę Dunaju i powrót do domu. Mam jakieś 2 godziny 20 minut do domu. 138 km. Jechałem teraz cały czas, zobaczcie jak podpiąłem sobie kamerkę. Jak to mi nie spadło, to nie wiem, ale mam szczęście. Boże, straciłbym kamerę. Fajnie tam widać u góry. Powiem Wam, że ciekawie wyglądają te winnice tak na skarpie. Słonko już zaszło, już nie jest tak ładnie. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze statek, który płynie Dunajem. Można sobie oczywiście kupić bilet przez internet i popływać sobie takim statkiem. Szczerze powiem, nie wiem gdzie ta przeprawa jest tutaj. Chyba tu. Idę się spytać o bilet. No i biletu nie kupiłem tutaj w okienku, bo już nikogo nie ma. Jest sobota po południu, prawdopodobnie zapłacę tutaj gościowi na miejscu. Tak się mi wydaje. 3,10 euro chyba. 3,10 euro chyba za przejazd.
Zaraz zobaczymy. Zapłaciłem jednak 4,70, a nie 3,10. Także nie mało, jak na przepłynięcie tylko 2 minuty przez Dunaj. I wcale nie musiałem tego robić, oczywiście mogłem przejechać mostem, ale taka dodatkowa atrakcja. Pięknie, pięknie. No i wracamy do domu, ale piękne Audi 80, kurde jakie zadbane. Piękna fura, miałem kiedyś taką, ale wygląda jak nówka. No i opuszczam powoli Dolinę Wachau. Na 100% wrócę tu jeszcze. Tutaj mam zrobioną taką trasę bocznymi drogami. A Wam jak się podobało? Podobał Wam się ten region? Napiszcie w komentarzach, czy był tutaj ktoś i czy może zainteresowałem kogoś z Was na przyjazd lub przejazd tędy. Napiszcie w komentarzu, będzie mi bardzo miło. A jak się podobał film, to bardzo proszę, macie opcję teraz podbicia filmu. 3 razy w tygodniu można podbić taki film, jeżeli Wam się podobało. Bardzo to pomaga rozwijać takie małe kanały jak mój. YouTube wtedy promuje bardziej takie filmy. Także bardzo dziękuję. No i oczywiście lajki, subskrypcje, kto nie subskrybuje, bo już niedługo szykuje się fajna wyprawa. Co najmniej 2. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?